Hej, hej, witajcie! W nastroju jesiennym z fajnym zegarkiem po tuningu, aczkolwiek bardzo nam znanym, popularnym modelu Casio G-Shock. Moi drodzy, kosa po tuningu, bo tak można nazwać model Casio GA140, który jest tak naprawdę modelem GA100 w przebraniu, czyli po tak zwanej korekcie, można to uznać sportowej. Dlatego też jestem tak dziś ubrany na sportowo. Okularki, czapeczka G-Shocka, zegareczek i ruszamy do lasu. Moje spotkanie z modelem Casio GA140 nastąpiło tak naprawdę tydzień temu. Powiem szczerze, że nie ciągnęło mnie jakoś do tego modelu. Może dlatego, że posiadając zwykłą kosę GA100, no to w zasadzie prawie że to samo, no tylko wizualnie inny trochę design. No to mnie tak to nie ciągnęło. Powiem szczerze, zafascynowany tymi wyższymi modelami G-Shocka z wyższej półki, nigdy nie myślałem, że model, po prostu zwykły model, tak naprawdę kosa po tuningu, może sprawić naprawdę tyle fajnej radości. Ja wychowany na modelu GA100, bo od tego się zaczęła tak naprawdę moja historia z Casio, z G-Shockiem. Moi drodzy, GA140 skusiło mnie designem, właśnie designem. Ten design tego modelu jest naprawdę fajny, szczególnie w tej oto wersji kolorystycznej. Kosa jak kosa, model kultowy, oczywiście. Model GA140 nie odbiega znacząco od modelu GA100. Paski te same, bezele te same, dekielek ten sam, koperta również ta sama. Co jest inne, moi drodzy, co jest inne? Przede wszystkim inne są wskazówki. Wskazówki może nie przypominają już tak zwanej kosy, aczkolwiek takie to ostre strzałeczki, że tak powiem, na nich są, co może sugerować również podobieństwo do kosy. Moi drodzy, jeśli chodzi o sam wyświetlacz negatywowy w tym oto modelu, powiem szczerze, jest mega nieczytelny i mały. Nie polecam go, naprawdę go nie polecam nikomu, kto ma słaby wzrok. Aczkolwiek ma to też swój urok, że jest akurat negatyw w tej wersji kolorystycznej, którą ja posiadam, ale powiem szczerze, że model GA140 występuje również w innych wersjach kolorystycznych. A jakie, moi drodzy, mamy inne wersje modelu GA140?
A jak wygląda podświetlenie w modelu GA140? Oczywiście wygląda prawie identycznie jak w modelu GA100. Również jedna dioda LED, która oświetla całą tarczę. Natomiast w tym modelu jest ona w zupełnie innym miejscu niż w GA100. Zobaczcie sami. Model GA140 posiada szkło mineralne. No niestety, jest ono bardzo podatne na zarysowania. Należy mocno, naprawdę mocno uważać na ten zegarek, a zaleta jest taka, że po prostu niełatwo jest je zbić. Natomiast zarysować już jest łatwo, dlatego polecam każdemu naklejenie na szkiełko, oczywiście folii zabezpieczającej bądź szkła hartowanego. Dużo zaletą i plusem serii GA, akurat 100, 140 i innych podobnych, jest to, że mamy identyczne paski i bezele do tych modeli. Także moi drodzy, jest to bardzo fajne, bo jeżeli posiadamy kilka zegarków różnych, możemy mieć kilka kompletów i możemy je dowolnie między sobą przebierać w różne kolory. Jest to naprawdę fajne. Fajnie, że Casio o tym pomyślało. I musimy od razu kupować 5 czerwonych kompletów, prawda? Jeśli mamy 5 zegarków. Wystarczy jeden czerwony komplet, a 5 zegarków. To jest też fajna ciekawostka. Modele Casio G-Shocka serii GA są to modele już tak naprawdę kultowe, bo od tego tak naprawdę zaczęła się niejednego z Was historia właśnie z G-Shockiem. No właśnie to są modele tanie, więc od modeli najtańszych zaczęła się tak naprawdę nasza historia, bo przecież rzadko kto z nas wchodził w zbieranie zegarków, czyli w lubowanie się marką G-Shock od modeli naprawdę wysokiej półki. Dla mnie są to zegarki kultowe z duszu. Wady i zalety GA140. Lekki. Pasują paski i bezele od innych podobnych modeli. Cóż jeszcze możemy uznać za zaletę? Podstawowe funkcje, zegarek tani. Oczywiście G-Shock odporny. Wiele osób korzysta z tego zegarka na co dzień. Nie boi się go używać nawet przy intensywnych pracach. No to jest taka zaleta budżetowego modelu G-Shock. Jeśli zaś chodzi o wady tego zegarka, to moim zdaniem szkiełko mineralne jest zbyt delikatne, zbyt szybko się rysuje. Dioda z podświetleniem powinna zdecydowanie być jaśniejsza. No i przede wszystkim, jak na model budżetowy przystało, jest to model bateryjny, trzeba w nim wymieniać baterię, no ale wiadomo, jaka cena, taki i zegarek. A ile waży nasza kosa po tuningu model GA140 oraz jakie mamy jego wymiary? Muszę się przyznać, że ten model zawsze mi się podobał, ale tak jak powiedziałem, nie miałem takiego jakiegoś parcia na ten model, ponieważ posiadałem i dalej posiadam zwykły model GA100, czyli tą popularną zwykłą kosę. Aczkolwiek teraz ostatnio coś mówię, a czemuż by nie spróbować? Model prawie identyczny, ale tarcza całkiem inna, więc będzie to całkiem fajna przygoda, coś całkowicie innego. No i w taki oto sposób trafił on w moje ręce.
Zegarek ten posiada tak naprawdę wszystkie te same funkcje, które posiada model GA100. Oczywiście cały design wyświetlacza jest całkowicie inny, inne są też wskazówki. Przyciski są te same, w tych samych miejscach rozlokowane i oczywiście odpowiadają za te same funkcje. Akurat w tej wersji kolorystycznej modelu mamy negatyw, co fajnie współgra oczywiście z czarnym, bo ja uważam, że czarny G-Shock to jest taki G-Shock dla mężczyzny. Już bardziej te kolory oczywiście też są fajne na lato, ale jednak ten czarny króluje wśród tych takich naprawdę, że tak powiem, męskich wydań. Oczywiście ten zegarek również noszą kobiety, tylko w bardziej takiej kolorowszej wersji, kolorystycznej. Oczywiście jak dla kobiet może on się wydawać duży, ale ja powiem Wam szczerze, dla mnie to jest jeden z mniejszych modeli G-Shocka. Oczywiście na początku mojej przygody, jak kupiłem pierwszy raz model GA100, wydawał on mi się kosmicznie wielki. Ale mówię, to takie pierwsze wrażenie, a później po prostu one zmalały, że tak powiem. No dobrze, może teraz powiemy kilka słów o funkcjach tego oto zegarka. Dobrze, model GA100 posiadał podstawowe funkcje. Również GA140 posiada te funkcje podstawowe, a jest to oczywiście czas światowy, stoper, timer. Taka ciekawostka, zarówno model GA100, jak i model GA140 posiada możliwość sprawdzenia prędkości. Znawcy tematu doskonale wiedzą, o co chodzi z tą prędkością. Oczywiście możemy sobie sprawdzić na danym dystansie, z jaką prędkością się poruszamy w danym czasie. Oczywiście współgra to w 100% ze stoperem. Dla zainteresowanych, jak to dokładnie działa, odsyłam do mojego filmu, który kiedyś powstał na kanale. Moi drodzy, zanim jeszcze przejdziemy do bardziej szczegółowych funkcji, chciałbym po prostu porównać dwa te bliźniacze modele, czyli Kosę GA100 oraz Kosę po tuningu, że ja to tak nazywam, GA140. Zwróćcie uwagę dokładnie teraz, możecie zwrócić uwagę, jak wyglądają wskazówki, jak wyglądają same tarcze. Moim zdaniem model GA100, czyli ta standardowa, popularna kosa, od czego wszystko się zaczęło, bardziej mi przypomina kokpit takiego samolotu. Natomiast model GA140 bardziej mi przypomina licznik samochodowy, ale może to jest tylko i wyłącznie moja sugestia, ale mi się tak bardziej wydaje, że taki design bardziej ma samolotu, a tutaj takiego samochodu osobowego i prędkościomierza. Zwróćcie też uwagę, no akurat tu jest pozytyw, tu jest negatyw, ale to już nie o to chodzi. Zwróćcie też uwagę na samo rozmieszczenie na tarczy naszych wyświetlaczy LCD. Zwróćcie uwagę. Tutaj mamy takie 3 kółeczka, takie 3 wyświetlacze w kółeczkach. Tu mamy również 3 wyświetlacze w kółeczkach, ale mamy je w ogóle w innym miejscu. Zwróćcie uwagę, tu mamy je w górnej części wyświetlacza, a tutaj mamy je po prostu na boku. Sam prędkościomierz umieszczony jest tutaj centralnie w GA100, natomiast w GA140 na godzinie 3. Oczywiście i tu jest bardzo czytelny. Oczywiście tu jest bardziej czytelne, bo większe i tu już nie ma też, moi drodzy, znaczenia, czy to jest pozytyw, czy negatyw, ale po prostu ma takie to znaczenie, że po prostu są większe. Zwróćcie uwagę, te wyświetlane cyfry są zdecydowanie większe w GA100 niż w GA140. Jeśli chodzi o moduły, no to z racji tego, że mamy inne tarcze, mamy również i inne moduły. Akurat tutaj mam pasek, który mi zasłania ten moduł, ale to jest, moi drodzy, moduł w GA100 jest 5081, czyli 5081, a w GA140 jest to 5612, czyli 5612. No tak ja tak, no, łatwiej mi się tak to po prostu
takie nazewnictwo dać tym modułom, niż wymawiać 5612, po prostu 5612. No ale bynajmniej ja tak wymawiam i większość ludzi też tak podobnie to wymawia. Co jeszcze, moi drodzy? No oczywiście bezele paski, tak jak powiedziałem, to samo, mimo tego, że tu jest akurat natowski pasek, w ogóle nieoryginalny, ale to na to nie zwracajcie uwagi, to paski są identyczne. Bezele też są zamienne. W ogóle rozmiar zegarków jest identyczny. Mamy nawet klawisze identyczne szerokości. Kopert, wszystko identyczne. Dekielki również mamy identyczne. Bracia bliźniacy, prawda? No ale dobrze. Teraz powiemy sobie kilka słów na temat funkcji zegarka. Zarówno w GA100, jak i w GA140 mamy oczywiście tak zwaną funkcję Auto LED i czasu podświetlenia. Między 3 sekundy a 1,5 sekundy możemy sobie ustawić. Oczywiście jak komu wygodnie i kto jak używa tego. Możemy sobie oczywiście ustawić Auto LED, czyli możemy sobie po prostu po przekręceniu ręki będzie nam się zegarek podświetlał. Oczywiście nocą, chociaż działa to również i za dnia. Żeby to zrobić, po prostu musimy przytrzymać dłużej przycisk podświetlenia, tak długo w zasadzie, aż widzicie, nie wiem czy to jest widać, aż LT w dolnym nam zgasło tak naprawdę, bo to jest negatyw, czyli nam zegarek oznajmia gaśnięciem, a nie zapaleniem. W pozytywie byłoby to zapalenie na czarno. LT, czyli że funkcja Auto LED jest po prostu uruchomiona w zegarku. Widzicie, jak się podświetla, może teraz jest dzień i tego tak mocno nie widać, natomiast jednak po przekręceniu, teraz po przekręceniu oczywiście nadgarstka w taki oto sposób, jakbym miał zegarek już na ręku, widzicie, mamy tak zwane podświetlenie auto. Żeby to wyłączyć, musimy również przytrzymać przez dłuższy czas przycisk podświetlenia i już mamy z powrotem czarny LT, czyli ikonkę podświetlenia. Moi drodzy, jeżeli już o ikonkach mowa, SIG to jest ikonka sygnału pewnej godziny, czyli tak zwanego brzęczka. SNZ to jest alarm śpiocha, a L to są oczywiście alarmy, jeżeli oczywiście są włączone. Mamy tutaj alarmów 5 oraz sygnał pełnej godziny. Jeżeli nawet jeden alarm jest włączony, oczywiście nam ta ikonka się zaświeci bądź zgaśnie, w zależności od tego, czy nasz zegarek jest pozytywowy, czy nasz zegarek jest negatywowy. Jeśli chodzi o górne wyświetlacze, te boczne oczywiście, nie chodzi mi o ten na środku na godzinie 12, tylko te boczne, to moi drodzy, tu akurat mamy prędkość. Zgodnie z zegarkiem, który oczywiście model GA100 również posiadał tą funkcję, możemy sobie po wpisaniu dystansu możemy obliczyć za pomocą stopera tak naprawdę wskazanie prędkości, z jaką dystans został pokonany. Oczywiście odsyłam Was do mojego filmu, w którym bardziej szczegółowo wytłumaczyłem tą funkcję. A jak to działa? No po prostu działa to tak, że ustawiamy sobie dystans przykładowo 10 i teraz tak, w zależności od tego, jaką sobie przyjmiemy, po prostu czy to są kilometry, czy to są mile, czy to są metry, na przykład dajmy, że 10, bo tu się akurat nie wpisuje czy kilometry, czy mile, czy coś innego, tylko po prostu wpiszemy sobie 10. Możemy założyć, że będzie to kilometrów. No i jeżeli 10 kilometrów w trybie stopera, tutaj akurat mamy chyba wpisane, zaraz zobaczymy. Przejdziemy sobie do stopera. Modem, stoper, tak. Zegarek jest naprawdę słabo widoczny z racji negatywu. Teraz sobie przytrzymamy Adjust przez dłuższy okres. I mamy, akurat nam wskazówka minutowa dochodzi do równej godziny, ale mamy 1. Tak, 2. Zaraz sobie może ustawimy. Można cofnąć? Tak, można. Reversem, dobrze, 10. To ustawimy sobie, tak jak już powiedziałem, 10. Dobra, potwierdzimy Adjust. Jak to będzie te 10 km. No i teraz tak, jeżeli 10 km i teraz w trybie stopera uruchomimy sobie stoper.
akurat forwardem w tym momencie. Dobra, uruchomiliśmy stoper. Na dole widać mamy części, setne części sekundy. Na górze oczywiście, tylko że nam wskazówka pięknie zestawia w tym momencie, ale sekundy nam upływają. I teraz tak, jeśli 10 kilometrów przejedziemy w czasie, no tylko że ten czas to naprawdę musimy, bo nam wyjdą głupoty w tym momencie. Przejedziemy w czasie, no dobra, zatrzymajmy go. Poczekajcie, ile to jest dokładnie, bo nam tam wskazówka pięknie zasłania. 24 bodajże. Jeżeli w czasie 24 sekund przejedziemy 10 km, to szybkość mamy tak. I teraz tak, nie patrzmy tylko na tą wskazówkę tutaj, bo musimy również patrzeć na wskazania tych subtarcz. I mamy tutaj, widzicie, 1000. No i żeby Was nie skłamać, bo wskazówka godzinowa mi zestawia, będzie to jakieś 40 bodajże, no ciężko, poczekajcie chwilkę. 30 dokładnie, 30 moi drodzy, musiałem się bardziej przyjrzeć poza kamerą. Będzie to jakieś 1030 km na godzinę. Z taką prędkością musielibyśmy się poruszać, żeby przebyć ten dystans 10 km. Czyli tak to mniej więcej wygląda, ale oczywiście jednakowo to wygląda w naszej kosie. Dodatkowo w naszej kosie jest taka ciekawostka, że mamy mach. Mach, jeżeli osiągniemy jednego macha, no to nam się zaświeci, widzicie, tu gdzie palcem pokazuję, taka ikonka, czego w modelu GA140 nie ma. No to jest taka właśnie ciekawostka. No dobra, zerujemy to oczywiście adjustem. I tak to mniej więcej wygląda. Jak sam stoper działa, no to już nie będę Wam pokazywał, bo to jest wiadome. Oczywiście stoper możemy obliczać do 100 godzin, znaczy możemy do 100 godzin po prostu mierzyć czas stoperem, za pomocą stopera. Powiem Wam szczerze, że naprawdę wielki szacun, bo to jest bardzo stoper taki, że tak powiem, z dużymi możliwościami. Można oczywiście mierzyć, jeśli chodzi o stoper, czas okrążeń oraz możemy sobie dzielić międzyczasy. No ale dobra, przejdziemy dalej. Timer. No timer jak timer, wiadomo, odlicza nam czas. Oczywiście ustawiamy sobie timer w taki sam sposób jak stoper, czyli po przytrzym, tylko że teraz akurat nam ta wskazóweczka tak pięknie zasłania, że niewiele będziemy widzieć, ale po przytrzymaniu adjusta, oczywiście po piknięciu możemy sobie ustawić czas. I to jest właśnie wada negatywowych zegarków. No dobra, ustawimy sobie coś. 1 adjust, czyli potwierdziliśmy, no i sobie teraz włączyliśmy odliczanie 1 minuty w dół. No to wiadomo, tak działa stoper. Oczywiście włączyliśmy forwardem. Oczywiście też zatrzymamy forwardem. No i adjustem sobie wyzerujemy. Dobra, jedziemy dalej. Dalej mamy world time, czyli czas światowy. Oczywiście czas światowy jest identyczny jak w bliźniaku, czyli 48 miast, 31 stref świata. Podobno 31 stref świata według instrukcji obsługi. Mam nadzieję, że to jest prawda. Już nie chciało mi się w tym grzebać, wiecie, dokładnie. Ponieważ w instrukcji GA100 znalazłem, że jest 29 stref świata. Natomiast jeżeli jest również 48 miast, no to myślę, że to jednak jest to samo, tylko po prostu ktoś w drukarni się, że tak powiem, pomylił. Ale mi się wydaje, że jest to samo.
zarówno w jednym, jak i w drugim. Co jeszcze ciekawego? Mamy alarmy. Jest 5 alarmów i sygnał pełnej godziny. Oczywiście alarmy sobie również w taki sposób, że przytrzymujemy adjustem, reverse i forward sobie ustawiamy, potwierdzamy adjustem, no i oczywiście alarmy musimy włączyć na on, żeby oczywiście działały. Sygnał pełnej godziny, no to też wiadomo, że przy pełnej godzinie będzie nas powiadamiał takim piknięciem. Cóż dalej mamy? Dalej mamy oczywiście timekeeping, czyli pokazuje nam dzień, tygodnia, sekundy, a na górze godziny, minuty, bądź, jeśli forwardem przyciśniemy, datę, czyli wrzesień i 29, czyli dzień. Czyli tak to, moi drodzy, mniej więcej wygląda. Ale jeszcze tak. Z takich ciekawostek chciałem Wam powiedzieć o korekcie położenia początkowego wskazówek. Jak również w tym zegarku, jak i w tym zegarku identycznie można ją wykonać. I teraz tak, żeby ją wykonać, to musimy wejść bo jeżeli tutaj przyciśniemy adjust, zwróćcie uwagę w timekeepingu, to będziemy mieli po prostu zmianę strefy czasowej, zmianę po prostu ustawienia czasu, czyli godziny i minuty, tak? Więc nie, potwierdzimy to sobie dalej. Zegarek normalnie chodzi. Ale więc, co zrobić, żeby wejść w te ustawienie korekty początkowej? Wskazówek. Wiele osób ma z tym problem właśnie w taki sposób, że się przyzwyczaili, jak to na G-Shocka przystało, że tym adjustem się to zmienia, jednak to trzeba troszkę głębiej gdzieś pogrzebać i gubią się przy tym. Nie, moi drodzy, żeby to zrobić, trzeba będzie przytrzymać przez długi okres czasu, ale akurat forward, a nie adjust. Po przytrzymaniu forwarda, zwróćcie uwagę, wskazówka prędkościomierza ustawiła się nam dokładnie na środku skali. Widzicie? Na 50. Tak samo będzie ze wskazówkami minutową i godzinową. Ale żeby to nastąpiło, musimy przycisnąć przycisk Mode. Musimy też chwilę poczekać, żeby nam się to ustawiło w taki oto sposób. O, widzicie, i teraz tak, te wskazówki zarówno minutowa, jak i godzinowa muszą idealnie pasować na godzinę 12. Tak samo ta wskazówka prędkości musi idealnie pasować na połowę skali, czyli na 50. Inaczej czas cyfrowy będzie nam się rozchodził z czasem manualnym, czyli na przykład na wskazówkach będzie nam pokazywać 14:10, a w rzeczywistości na zegarze cyfrowym będzie nam pokazywać czas 14:15 czy nawet 16. No to już mówię tak o skrajnym takim, o takiej skrajnej rozbieżności, natomiast te drobne rozbieżności minutę, dwie mogą również występować, ale to wszystko możemy łatwo zauważyć właśnie poprzez prędkościomierz, tą małą wskazóweczkę. Jeżeli ona nie będzie równo na 0, bo teraz tak potwierdzamy adjustem, zwróćcie uwagę, poczekamy chwilę, wróciło nam do odpowiedniej godziny i teraz zwróćcie uwagę, wskazówka prędkościomierza na 0, czyli znaczy się, że jest wszystko w porządku. Oczywiście zegarek jest wstrząso i magnetycznie odporny, ale podczas jakiegoś tam upadku czy rozmagnesowania, wiadomo, może się nastąpić coś, że delikatnie ta wskazówka może się przesunąć. Jeżeli ona się delikatnie przesunie, możemy być już pewni, że te czasy nie będą nam chodziły równo. No i dlatego trzeba właśnie wykonywać korektę położenia początkowego wskazówek. Tak to właśnie, moi drodzy, wygląda. No i myślę, że to już jest tyle na temat ogólnie funkcji. No nie jest to jakiś zegarek mega funkcjonalny, ale podstawowy zegarek, który może oczywiście dawać wiele radości użytkownikom. Ja w ogóle cenię sobie G-Shocka za fajny design, za rozmiar design, no i po prostu za to, że jest taki niezniszczalny. No nie jest to elektroniczna zabawka, jest to zwykły zegarek analogowo-cyfrowy, ale moim zdaniem one mają w sobie to coś i one mają w sobie mega duszę.
Komu się podoba dany model, a komu nie, no to już jest kwestia indywidualnego gustu. Ale powiem szczerze, model jest naprawdę fajny. Jest to tak coś innego niż klasyczna kosa. Ma to swój urok. A jak wygląda set od modelu Casio GA140? A jak wygląda set od modelu GA140? No akurat jest to set standardowy, czyli jeszcze ten tak zwany stary set, ponieważ dzisiaj Casio już zmieniło troszeczkę sety do zegarków. Czyli set składa się z pudełka kartonowego, oczywiście karty Zibi, jeżeli jest oczywiście z dystrybucji Zibi dany zegarek, wiadomo, bo jeżeli jest z innej dystrybucji, no to może tej karty nie być, a natomiast dowód zakupu czy gwarancja powinna się znajdować w każdym nowym zegarku, no, przy każdym nowym zegarku. Instrukcji oczywiście wielojęzycznej, naszej karty G-Shocka, ewentualnie jakiejś tam papierologii, no i serce, czyli puszeczka w kolorze pudełka, a w puszeczce będzie zegarek. Zegarek oczywiście będzie zapakowany w taką torebkę, no i oczywiście powinna być też przywieszka. A zegarek mam akurat schowany poza kamerą, że tak powiem. Ale tak właśnie wygląda set do modelu Casio GA140. Tak jak wspomniałem już wcześniej, jest to tak zwany set jeszcze starszej daty G-Shocka. Dzisiejsze sety to już bardziej tylko kartonowe pudełka i papierologia. Moi drodzy, dziękuję za oglądalność. Cieszy mnie to bardzo, że oglądacie moje filmy. Na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam Was na kolejny film o zegarku, który już niebawem wpadnie na kanał. Także trzymajcie się. Cześć.